Witam Dashboard, ja jestem Michał, witam na drugiej, można powiedzieć, odsłonie wyjazdu do RPA. Jestem z drugą grupą na drugi tydzień wyjazdu. Kamil już pewnie mówił o tym, że dojeżdżam. Był przez 1,5 tygodnia sam w RPA jako część sudeckiej Ostoi. Natomiast ja jestem z grupą z Wrocławia, lecimy razem w czwórkę, reszta dolatuje z Warszawy i spotykają się w Zurychu. A razem chyba w okolicach 8 osób widzimy się w Johannesburgu i stamtąd tylko 6 godzin busem. Ale poznajcie resztę mojej grupy. Mamy tutaj pierwszego członka naszej drużyny. Przedstaw się i... Witajcie, Piotrek. Ile czasu polujesz? Od 3 lat. No to dobrze. Świeżo stażem, także takich też trzeba. Myśliwych. I co myślisz o wyjeździe? Jakie masz aspiracje i... No, przygoda życia. Przygoda życia. Przygoda życia. Pierwszy raz, no może nie ostatni. To jest twój pierwszy wylot do Afryki? W życiu to drugi, ale na safari pierwszy. Okej, dobra. Także myślę, że będzie udany, na pewno będzie udany. No dobrze. A tutaj państwo? Proszę się przedstawić. Państwo to może powiem tak, Gosia Jaskuła i Robert Jaskuła, a reszta pytań nie do męża. Jesteśmy z Ruszowa i powiem szczerze, że pierwszy wyjazd do Afryki na polowanie. Tu zadałeś koledze pytanie, to odpowiem. Poluję 33 lata. O, to już kawał czasu. Czyli 30 plus 3. O. 7 lat zawodowo. I na dzień dzisiejszy to jest prezent od małżonki, ten wyjazd, prezent od małżonki na... To dobra żona. Rodzinę. Także mam nadzieję, że takich prezentów będzie więcej. Wszystkiego dobrego, Dashboard. Dobrze, to lecimy. Jesteśmy już po odprawie, wszystko się udało. Ja mam zawsze taką niepewność, bo z dronem to nigdy nie wiadomo jakie jest podejście. Ale wszystko ok, także teraz tylko oczekiwanie na wezwanie, na samolot i lecimy. Także pierwszy etap przed nami. Nie wiem jak z dźwiękiem, bo już zaczynają szumieć wszystkie tutaj urządzenia. Wchodzimy na samolot. Czas na Amsterdam. No także dolecieliśmy. Teraz czas na 2 godziny czekania na samolot. Ale widzę, że tutaj humory są dobre, także myślę, że Tak, szybko minie. Zadowoleni, szczęśliwi, lat minął pomyślnie. No, także to najważniejsze. Także myślę, że coraz bliżej RPA, a zostało nam tam jeszcze podróży z 22 godziny, także byle do przodu. Teraz idziemy na cel 69. No i ostatni etap. To już za chwilę cel naszej podróży. Tak, ile zostało? 9 godzin. Jeszcze tylko 9 godzin. Potem 6 godzin w busie, przerwa na obiad i jesteśmy. Także będzie dobrze. 15 godzin z obiadem. Weryfikacja na szczeliznie. Widzimy się chyba w RPA. Dotarliśmy. Ziemia RPA przywitała nas bardzo ładną pogodą. Jesteśmy na miejscu. Czekamy na busa i jeszcze 5-6 godzinek będziemy w Uwisku. Dokładnie, także wrocławska grupa melduje się w RPA. Jeszcze odprawa, pewnie paszportowa. I tyle. 10 godzin w samolocie, 2 godziny opóźnienia, ale dotarliśmy, także wszystko ok. Dobra, widzimy się na trasie, a potem Kamil przejmuje odcineczek.
To jeszcze się zapytałem pani Gosi, jak się podobało. Jak się... Super! Tak? No oczywiście. Tutaj już wytrawna podróżniczka, tak? Nie, tam. Taki lot to nic. Nie, kompletnie, bardzo fajnie. No. Szybciutko zleciało. Najważniejsze jest, że jesteśmy w tym miejscu. To racja, to najważniejsze, bo podobno ekipa z Anglii oraz z Szwajcarii, no to tam mieli jakieś prawie nie zdążyli, także, ale to zaraz się przekonamy. No, także w RPA, ciekawostka, jest wiza, która jest wbijana na lotnisku. I nawet pan się nic nie pyta, tylko wbija, nie? Zapytał się, jak się mam. A, ja też. A mi życzył miłego dnia. W sumie tyle. Ale bez problemu. Teraz bagaż. Kapelunek. Chyba dojechaliśmy. Okay. It's a nice day, it's not too hot. Alright. Wow. Safe where you can't open the back. Safe all the way back. Okay. Okay. No, Nasz burz. No i co mamy? Mamy drugą grupę, mocną grupę. Tak, już z tyłu się tam chłopaki odzywają. Jesteśmy na strzelnicy. Dwóch już sobie strzeliło, jest wszystko ok, dobór broni i ruszamy w burz. Zaczynamy drugi turnus, że tak powiem. Dojechał operator Michał, więc trochę będzie Tak, tutaj... jestem tutaj za kamerą, także jestem. Tak, także będzie trochę skakał od jednego myśliwego do drugiego. Dzisiaj jedzie z Pawłem, ja sobie kończę temat Elanda. No, nie wiem czy kończę z Grześkiem, ale gdzie jeszcze za Elandem pójdziemy. No i tak będziemy wam nagrywać. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Leszek już teraz ustawia ostrość, proszę bardzo. No, słuchajcie, zaraz zobaczycie strzelnicę. Za mną tarcza jest z tyłu. No i co? I ruszamy na polowanie. Także do zobaczenia w buszu. Z tego co Kamil mi powiedział, dzisiaj zaczynam swój dzień jako operator u naszego kolegi szanownego Pawła. Gdzieś go zaraz znajdę i go przepytam, jak się strzelało, bo widzieliście jego przestrzelanie broni, także o Pawle, jak tam Dzień dobry, się strzelało? bardzo dobrze. Nie strzelałem jeszcze nigdy z broni, która nazywa się Santa Barbara, czyli Święta Barbara, jakby kto nie wiedział. To taka marka jest tutaj, że? Santa Barbara? Santa Barbara to jest takie miasto w Ameryce, ale jak marka broni też, no strzelamy. Kopie jak w Polsce i Tak. huczy w uszach tak samo. Aha, i 30.06. No, także wiecie wszystko. Także dzisiaj poranne wyjście razem z Pawłem, także oglądajcie. No co? Paweł mówi, że go kamera nie kocha, ale ja wszystko zrobię, żeby było jak najlepiej. Także oglądajcie dalej odcinek. A, jeszcze coś. Powiedziałem żonie, że jadę na chwilę, także tu jestem jakby co. Jestem, żyję żona. Możesz pozdrowić. Pozdrawiam serdecznie moją żonę i dzieci. Pozdrawiam. Ale pięknie, co? Chyba dotarliśmy, nie? Tak. It's here?
Yes. We'll be hunting left and right. Yeah? Yeah. No, bo już na lewo, na prawo jedzie. Burz wszędzie. Everywhere. Od horyzontu w tamtą stronę, w tą. Zima. To jest czerwiec. Tu jest zima. Więc koledzy, pan pokaże kolegów w czapkach i w kurtkach. Bo jak zima, to czapki i kurtki. Ale zielono, bo pomimo, że zima, to listki nie opadły i zwierzyna ma co jeść. Tak tu wygląda zima. It's not a zoo. That's the thing. Yeah, yeah. It's not a zoo. Też mam fryzurę, mam taką. Zaczyna się robić ciepło. Chociaż jest zima. Tak, to trzeba podkreślać, że jest zima. Jesteśmy tutaj zimą. Tereny piękne. I co, Polujemy. podchodziliśmy? Impale podchodziliśmy. Tak, okazało się, że były same samice. Podobno gdzieś byk był przed nami, ale nie widzieliśmy go. Nie. Oni tu na początku żeśmy Tak. tylko widzieli. Tak, na początkuśmy widzieli. Natomiast oni nie używają lornetek, oni nie używają żadnego sprzętu do wypatrywania. Po prostu stoją, patrzą i widzą. Mają tutaj w tej kwestii level expert. Czyli to, co Kamil mówił, Tak, to... to co Kamil mówił kiedyś na polowaniu w Namibii, jak widzieliście na odcinkach sprzed roku, oni nie potrzebują żadnego sprzętu. Oni, jeżeli jest, to jest. A jako taki mały update powiem, że jesteśmy tuż przy granicy z Zimbabwe, niedaleko rzeki Limpopo, która w tej chwili wyschła, ale na razie tej rzeki nie widzieliśmy, natomiast jesteśmy tu bardzo blisko. W miejscu, w którym jesteśmy, jest wszystko, oprócz lwów, ale są lamparty, są słonie, tak jak powiedziałem wcześniej, które nie są nam przyjazne. No i wszystkie hieny, no i wszystkie drapieżne zwierzęta w każdej postaci. Aha, i mamy uciekać tylko i wyłącznie przed słoniami, które mało przypominają te z łódzkiego zoo.
Tak, i lamparty, które nie uciekają. Nie? Aha, jeżeli Lampard nie ucieka, to znaczy, że mamy strzelać. Tu jeszcze pan pokaże, proszę pana, sprzęt porządnego trapera. Tu widzimy, prawda? O, mają też taką tutaj maczetę. I warunki drogowe są również, powiedziałbym, ekstremalne, ale auto daje radę. No i super. Dobra, polujemy dalej. Going. Jechałeś kiedyś wyschniętym korytem rzeki? Nie, nie jechałem. Nie wiem, co to jest za rzeka, ale to chyba jakieś takie zlewisko różnych. Ale mimo wszystko widać, że ślady zwierzyny są. Zwierzyna przychodzi się napić. My jesteśmy. To jest zapewne to jest granica pomiędzy dwoma obwodami łowieckimi, bo tak to chyba się nazywa. Albo nie, bo widzę, że już tutaj skręcamy. Nie nowy obwód łowiecki. Chciałem powiedzieć, że tutaj obwód łowiecki, jeżeli możemy tak to nazwać, to może mieć 15-18 tysięcy hektarów. Najczęściej są ogrodzone płotem dookoła. Muszą być. I w płocie często jest elektryczność, żeby nie migrowały im duże ssaki. Najczęściej to chodzi o słonie i o bawoły, żeby nie przechodziły. A pozostała zwierzyna radzi sobie z tym wszystkim doskonale. To się może wydawać, że nie wiadomo, gdzie jesteśmy, nie wiadomo, na co polujemy, nie wiadomo, co się dzieje. Nie, oni tu mają wszystko doskonale zorganizowane. Ci ludzie znają ten teren, wiedzą, ile jest tej zwierzyny, wiedzą, na co można polować, wiedzą kiedy. Tu nie ma wolnej amerykanki, że wziąłem sobie pistolecik, który tutaj mamy i polujemy na co chcemy. Nie, to wszystko jest od samego początku wyjaśnione, uzgodnione i dogadane i dograne. Mamy ze sobą dwóch ludzi stąd, którzy doskonale znają ten teren, wiedzą gdzie, co i jak i nie można sobie pozwolić na żadne wygłupy i na żadne jakieś dziwne rzeczy, którym pewnie wszyscy sobie tak myślą, że tu jest, prawda, safari to hulaj dusza. Nie, nie, nie. Oni z tego żyją, to jest dla nich przemysł i też nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie mieli za chwilę z czego żyć. Kurde, jaki niski. Gdzieś kiedyś most nad wyschniętą rzeką? Nie. Generalnie mało co nam grzywek nie zdjęło i czapek z miśkiem, bo tak nisko było. Ale podejrzewam, że tutaj jeszcze wiele rzeczy zobaczymy, których nie widzieliśmy jeszcze wcześniej. A to zbliżamy się, z 11, pewnie będziemy powoli jechali na obiad, będziemy powoli jechali na farmę. No a potem dogrywka po obiedzie, część druga. Mieliśmy 2 podchody, podchodziliśmy 2 razy impale, ale wiatr dzisiaj jest bardzo kręcący, wirujący. Oni tutaj zresztą zmienny, zresztą oni tutaj sami mówią, że jest bardzo wyjątkowo dzisiaj trudno polować. No ale co, to nie jest zoo, to jest takie powiedzenie. To nie zoo, także wszystko jeszcze przed nami. Póki co jest super. Dobra, to się widzimy na lodży i pewnie obiad. Okej. Dzisiaj nie wracamy na lunch. Mamy się zachowywać cicho, bo impale są tutaj, a tutaj jest nasz lunch. Wait. Okay, shoot. Lucas. What do you think?
Daaruit komt sowieso zijn varkensgiet. Okay. We'll have a look now on the tracks. Yes. And we'll see. Alright. Widziałem mu z przodu chyb, nie chyb, tylko gwizd i fajki, bądź do tego trofeum. Reszta był schowany, ale wydaje mi się, że dostał, bo był w krzyżu. What do you think? It looked good. Okay. So, we don't expect it. We expect impala. Impala. Byliśmy przygotowani na impalę, a nagle pokazał się dzik. No, to znaczy dzik, guziec, taka świnia z Afryki. Okej. Okay, let's go closer. Zabezpieczyłem broń. Have a look at the tracks Okay. and we'll follow him. Right now? Right now. Okej. Była szybka akcja. Bardzo szybko. Powiem tak, taki lunch miał być niby lunch, ale przed nami chyba trochę roboty jednak. Musimy jeszcze zapracować, żeby zjeść lunch. Na to wychodzi. RPA rządzi się swoimi prawami, także idziemy sprawdzić. That's where the Okay, bullet was yes, hitting. yes, yes. Yeah. But how? If we were standing there, this is done. Ja. That. Hier Yeah. zit de achterband als lang. To jest kula. Yeah. Okay, Mhm. let's go have lunch. Okej. Co się wydarzyło? Nie wiem, nie rozumiem tego, bo ja byłem pewien, że strzelałem tu za krzak. No on tam stał gdzieś dalej, ten dzik, ten Guziec. Natomiast muszę zobaczyć, gdzie my żeśmy teraz stali, bo dla mnie wszystkie te krzaki są takie same. Ale wydaje mi się, że bardziej, jak on idzie na prawo, czyli za tą kępą tutaj, nie? Mhm. No to też trzeba wiedzieć, że po drodze są tam krzaki, więc ta kula też na tych krzakach mogła się odbić, bo to tak właściwie to ja strzelałem przez krzaki, a nie na czyste. No ale strzelałem jak mogłem, prawdopodobnie będzie poprawka. Życie. Póki co Bush 1, ja 0. Idziemy Po na, prostu idziemy na po jedzenie. polsku pudło. Tak, już nauczyłem tu panów, jak się mówi po polsku pudło. Że Kamil zrobi jakiś plebiscyt na króla pudlarzy Może? obecnego turnusu. Zobaczymy, zaradzimy. Póki co bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Strzał sprawdzony, tak. Tak, tak, tak. Można teraz Tutaj, chyba już w spokoju jeść. Santa Barbara, no, daje radę. Następny guziec był.
No to już by było super. Og så der er ikke råd ikke kunne jeg huske det, Proszę mi pomachać. Nie ma lotu. Czas na kolejny dzień polowania. Czas na kolejny dzień polowania, na poszukiwanie postrzelonego wczoraj kudu. A, zobaczy, będzie dobrze. Mam nadzieję, że Połamania tam. Rozbóż, że wspólnymi siłami dzisiaj go dorwiemy. Jedziemy bo na tam była dwa. sytuacja taka, że No, szukali, nie znaleźli. szukaliśmy go wczoraj cały dzień. Tropiliśmy go od rana do wieczora. Cały czas nam się podrywał, cały czas uciekał. Ale takie polowanie. A dzisiaj jedziemy na 2 auta z dronem. No i spróbujemy go zlokalizować. Podasz burz. Dashbush. Jak to się mówi, woda w chłodnicy zagotowana. Już. Specyficzna ta pogoda tutaj. No, szybciutko. Ciepło się robi. Dzisiaj rano naprawdę chłodno było, a teraz grzeje. Jaki cel poszukiwań? No cel teraz podwieźli nas tu i idziemy wzdłuż rzeki w tych gęstwinach spróbować wypłoszyć albo znaleźć kudu. Ty słyszałem, że bushboka jeszcze. I tak, ale to miał być springbok. Zobaczy. Szukamy springboka i kudu. Tak jest. Babrzysko. No, to miejsce afrykańskie babrzysko. Takie trochę suche. No co, teraz czas na lunch. Pochodziliśmy Tak, trochę. teraz przerwa na posiłek. Tak, połaziliśmy sobie trochę po krzaczorach, pojeździliśmy sobie, pofruwaliśmy dronem. No i teraz czekamy tu przy wodopoju. Zobaczymy, czy coś się nam pokaże. A przy okazji będziemy jeść. No, także zobaczmy, co dzisiaj przygotowali. Tak. Każdy obiad jest wyjątkowy. No i coś innego dzisiaj. Okej.
gentlemen.
Beautiful. Yeah, yeah. Beautiful Impala. Beautiful. No ładna impala, nie? No. Kurde, jakie małe strusie. Oj, żeby zdjąć impalę. Co wyszło? No gratuluję. A dziękujemy, dziękujemy. Co to za w czapce jest? No, mamy Proszę złom, opowiadać. Mamy złom, także co pozyskaliśmy impalę i Blue Wildebest, czyli gnu błękitne, tak? Kurczę. No, Myśmy w tamtym roku to czarne tylko. duże, 12-letnie jakieś tam się zachwycali. To gratuluję. No. A tutaj? A tutaj Dzisiaj dzień spędzony z Krzysztofem. kiepsko, bo kłudy nie odnalezione i poszukiwania nawet dronem nie dały skutku. Nie dały skutku. No. Jak podsumujecie dzisiaj? Podobało się? No superowy dzień dzisiaj był, także Ekscytujące. ekscytujący. No, Pierwsze polowanie moje, także z mężem, więc... jest dobrze. To super. Dobrze, to się widzimy na kolacji. Widzimy się na kolacji, tak jest. Także ruszamy. Kierowniku Pawle? Stejki. Z czego to są steki? Kamil, proszę powiedz. Nie wiem, czemu. Zapytaj pani, to ci powiem. Ja jest zwód Oryx. Oryx? Oryx. Oryxa. Aha. Czyli ja pierwsza, tak? Tak jest. Tak jest. Dziękuję. Proszę bardzo. Oddaję. Proszę bardzo. Proszę, proszę, kobieta. Ej, jeszcze jedna mamy kobietę. Puśćcie. Proszę bardzo. Ola, chodź, chodź. Zapraszamy. Chodź. Ola, proszę talerz. Mężowi weź, on lubi. Co tu mamy? Ziemniak, Weź baba. sądzę, w jakimś serze, ale Zapykany, wygląda nie? pięknie, tak. Nie wiem. Cudowne. Warzywa Tak, grillowane. Warzywka grillowane, ale i to jak? Oj, będę pod opłatkę szedł.
kuchnia na pewno Przepiękne. To smacznego. Przepiękne. Dziękuję. I vegetables, tak? Tak, Michał, przestań kręcić, bierz się za jedzenie. Nie, no niestety. Tu słabo wyglądasz. Cały dzień byłeś dzisiaj w duszu. Tak, jeszcze nam padniesz. Smacznego. Tutaj. Dziękuję. Kamilu, podobno twoje ulubione danie. Tak, steki tak. To jest to, co ja uwielbiam. No już mówił, że pod okładkę. Tak. Wiem, że po repetę przyjdę na pewno. Na grylu pieczone. To też pod tytułem? Taki stek z Pod czegoś. tytułem Oryxa. A, z Oryxa. Uwielbiam steki z Oryxa. No to super to słyszeć. To moje ulubione steki. Opłacało się czekać. Tak, opłacało się? Tak, bardzo dobre. Smakuje? Super. Kamil, twoja opinia jest najważniejsza. Jaka najważniejsza? Dla mnie na pewno pójdę pod okładkę. Na 100%.